Oczywiście, szkoda, proszę nie patrzeć, to duża zobaczę, ja oceniam duża to będzie strata. Ja bym jednak panów... Nie ja rozprułem Konfederację po szwach. Dokonali tego, rozchodząc się nie pod marką Konfederacji, tylko właśnie pod swoimi partykularnymi szyldami. Jedni w jedną, drudzy w drugą. Króluj nam Chryste. Przeanalizujemy dzisiaj rozmowę dr Anny Mandreli z Grzegorzem Braunem. Proszę nie odwracać uwagi od istoty. Nie zarzucać atakowania wtedy, kiedy bronię kogoś przed atakowaniem. I tylko po to krytykuję, by obronić pochopnie atakowanego. I proszę zwrócić uwagę na to, kto tutaj stosuje metodę odwracania uwagi od pytań w stronę takich narracji, które są kolejną podkładką do ataku. Obejrzyj koniecznie poprzedni odcinek z zarysem metody. Subskrybuj, komentuj i polub. Różne stacje, nawet bardzo prawicowe i wcześniej panu przychylne, mówiły różne złe rzeczy o panu. Ja nigdy do tego ataku się nie podpięłam, nigdy nic złego na pana nie powiedziałam. I teraz też ja się nie dołączam do ataku na Konfederację, na tutaj pana Mencena, pana Bosaka. Będę patrzeć, co się wydarzy. Dopiero jeśli rzeczywiście... Szkoda, proszę nie patrzeć, to duża zobaczę, ja oceniam duża to będzie strata. Ja bym jednak panów trzech znowu... No co to ma być? Pan wymaga oskarżeń. To jest, nawet jeżeli się z kimś nie zgadzam, to nie szantażuję go, nie naciskam, by postąpił wbrew sumieniu. I to jeszcze w sprawach, w których chodzi o oskarżanie samo i tylko. Razem. Mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy. To znaczy, pani redaktor, że ja najwyraźniej nie będę w stanie tego nadrobić, ale to znaczy, że no cóż, przeoczyła pani pewne istotne akcenty, pewne istotne momenty w życiu. Jest jakby postawiona taka alternatywa. Albo pani się ze mną zgadza, albo pani nic nie wie, przeoczyła pani. Ale co przeoczyła? Jak pan udowadnia, że pana stanowisko jest prawdziwe? Nie, pan nie udowadnia. Pan wymaga, by je przyjąć. A jak ktoś nie przyjmie, to przeoczył. Przecież to jest dyskusyjny pad. Równie dobrze druga strona mogłaby mówić, że to pan przeoczył i tak się będziemy przerzucać. Pani przeoczyła? Nie, to pan przeoczył. Albo to oni kłamią? Nie, to pan kłamie. To jest piaskownica, panie Grzegorzu, ubrana w piękne, elokwentnie brzmiące słowa. Jeszcze w okolicznościach, w których przerywa pan rozmówczyni i w sposób zawalowany ją poniża. A kto już zaprezentował się jako beton w tej sprawie, odporny na wymowę faktów i impregnowany na pytania, badawcze pytania, które należy formułować, no to już Bóg z nim. Sugeruje jej głupotę, eufemistycznie. Właśnie to jest najgorsze czasem, to grzeczne chamstwo. Grzeczność. Grzeczność. Ja to nazywam grzecznym chamstwem i to jest to, co pana łączy z Jakubem Wiechem. Te oskarżenia bez dowodów w sprawach bliskich, współczesnych są o tyle znamienne. Już teraz, po słowach Grzegorza Brauna, który najpierw orzekł jak z pewnością, że Potępiają tych, którzy mówią prawdę. Mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. A później powiedział coś odwrotnego, że on wcale nie ogłasza z pewnością, tylko właśnie sprzeciwia się pewnikom i tylko poddaje wątpliwość, pokazuje, że nie ma dowodów i trzeba dyskutować. A tu przed chwilą sam wypowiedział jak pewnik bez żadnych dowodów tezy oskarżycielskie wobec innych. I jeszcze dalej wręcz próbował przymusić rozmówczynię do tego, by oskarżała razem z nim. Choć on nie podaje żadnych dowodów, sam sobie zaprzecza. Raz tak, jak mu pasuje. Wartość merytoryczna tej wypowiedzi jest żadna. Pani przeoczyła istotne elementy, a ja nie przeoczyłem. Jakie te istotne elementy? Te insynuacje, które pan tu przedstawia? Te pseudodogmaty? Nieudowodnione, mocne tezy, ale mające tylko wartość retoryczną, narracyjną, medialną i nieuczciwe w swym rozstrzyganiu wątpliwości na niekorzyść drugiego człowieka. Pełno tego jest. Nie wie, nie umie, nic pan nie udowadnia, ale stawia tezy oskarżycielskie.
I to przeoczyła? To bardzo dobrze, że przeoczyła takie pochopne oskarżenia. Ich właśnie mamy się wystrzegać. Jeśli będziemy się uczyć społeczeństwo, tak jak Pan, ślepej ufności oskarżeniom, to jest samograj rozbijacki. Tak w każdego można zniszczyć, rozpuszczając taki, a ten śliski, tak, Cejrowski, a ten zdrajca, ten, ja byłem jedyny sprawiedliwy, a więc on był niesprawiedliwy. Pani przeoczyła, tamci są młodzież, chłopcy, rzucać takimi. A czy Pan, aby na pewno Pana rodzina nie była jakoś związana z banderowcami? I rzucać, to żadnej odpowiedzialności nie ma. A niszczy się dobre imię drugiego człowieka na wątłej podstawie, a często nawet wbrew faktom, które temu przeczą. Polityczna. Wracając do tej krawieckiej metafory. Nie ja rozprułem Konfederację po szwach. Bardzo trafna metafora, bowiem Pan nie rozpruwa. Pan tutaj świetnie szyje oskarżenia, tyle tylko, że w materii golych liter, kompletnie oderwanych od faktów. W sprawach złożonych, skomplikowanych, których różne strony mogą mieć różne stanowiska. Nie zgadzać się, krytykować się nawzajem. Tak? Nawet co do tych koalicji w Parlamencie Europejskim. To jest kwestia taktyczna. Można się tutaj spierać. Jeden chce do tego, drugi do tego. Ale czy widzi Pan, żeby oni się z tego powodu skłócili? Nie. A więc to Pan tutaj przedstawia to jako problem. Nie oni. Nie Ruch Narodowy i Nowa Nadzieja. Pan stwarza tego chochoła. I nie udowadnia, że to jest jakieś wielkie rozszarpanie Konfederacji, tylko orzeka. Że tylko Pan sprzeciwia się bezalternatywnemu członkostwu w Unii, co nie jest prawdą, co nawiązuje do pańskiego zarzutu, który Pan postawił Mencynowi w debacie, równie wyssanemu z palca. Mają takie poglądy jak Pan, co teraz Pan podkreślił, jednak żeby tą niepodległość odzyskać, no to ten front musi być szeroki. Czy My nie pani nie możemy zauważyła, być Pani redaktor, że nikt inny Przerywa. nie ma potrzeby odzyskania niepodległości? Czy Pani nie odnotowała? Tak samo jest z tą jednością Pana, jako kogoś, kto jedyny mówi o tym, że trzeba odzyskać niepodległość. No ale to jest dalej. Przemycanie założeń w narracji oskarżycielskiej. Bo to, że tą niepodległość trzeba odzyskać, to jest też sprawa sporna. To jest też sprawa sporna. Bo czy ta niepodległość jest, czy jej nie ma, to jest stanowisko, które od początku w Konfederacji, co sam Korwin w innym wywiadzie mówił, gdzie Pan był. Był Pan albo nie, albo nawet jeszcze zanim Pan przyszedł, sprawdzę to, mówił, że u nas są różne stanowiska. Jedni twierdzą, że trzeba Unię rozbić od środka. To też Pan w wywiadzie pokazywał, że jakoby w tym czy w innym, jakoby niektórzy odeszli od jakichś pierwotnych idei, założeń w stronę centrum, ale Konfederacja od początku, wtedy kiedy Winnicki, Pan, Korwin był, tam jeszcze Leroy był, przedstawiana była jako formacja właśnie takiego szerokiego frontu łącznie z centrum. Teraz Pan tworzy szeroki front, a tu zarzuca pójście w centrum. Przecież Konfederacja od początku, sam Korwin mówił, że jedni są za wyjściem z Unii, inni za rozwaleniem Unii od środka, inni za reformowaniem i wracaniem do EWG na przykład, gdzie podawał przykład Leroya. Program pozbyć się Unii w obecnym kształcie. Jedni chcą, żeby Polska wyszła z Unii, drudzy chcą Unię zlikwidować całkowicie, jeszcze inni, jak pan Jakub, jak pan Marzec uważa. Trzeba się cofnąć do poziomu EWG, prawda, czyli zlikwidować UE i Wspólnoty Europejskie, wrócić do EWG. To są różne koncepcje, na pewno tego nie można tolerować i to jest nasz wspólny problem. Żeby Polska była Polska. Jeszcze raz mówię, obecna Unia musi być zlikwidowana, natomiast czy coś powstanie na jej miejsce, czy wrócimy do EWG, czy nic nie powstanie, to jest... W sprawie aborcji były stanowiska dużo mniej, powiedzmy, prawicowe, tak jak w przypadku pana Korwina, przeciwko któremu wystąpił Sławomir Mencen, stając w obronie stanowiska katolickiego. Sławomir Mencen, który bronił kościołów, a człowiek z pana szerokiego frontu atakował obrońców kościołów i ich oskarżał o to, że są współpracownikami nowego porządku świata i Kaczyńskiego i powinni zostawić kościoły na profanację. A i ten sam człowiek bronił tych atakujących. Nawet gdyby nie był religijny, a się przecież posługuje hasłami religijnymi, pochwałą Pana Jezusa i tak go ludzie odbierają, co jest fałszem, to nawet z pozycji, w których
którymi się przedstawia, libertariańskich, katolicy bronili swojej własności, mieli prawo jej bronić. I pan z nim tworzy szeroki front, bez odcięcia się od jego błędu. Rozumiem pochwalić za coś dobrego, tak jak ja to zrobiłem, gdy pochwaliłem jego góralskie weto. Ale od tego atakowania obrońców kościołów się odciąłem i to skrytykowałem. A teraz pan tworzy szeroki front bez krytykowania ludzi o gorszących, szkodliwych poglądach. Szeroki front albo ich medialnych publicystów promuje pan, którzy głoszą poglądy proaborcyjne, protuskowe i dobre jest. A jak Mencen, nie wiem, wypije piwo, spotka się z ludźmi, którzy od których się odciął, których skrytykował, ale w kwestiach strategicznych, taktycznych przeprowadza jakieś rozmowy, w których chociażby punktuje ich błędy, zobowiązuje do pewnych rzeczy, tak jak Trzaskowskiego i Nawrockiego, to pan nagle im wyrzuca. To panu wolno tworzyć szeroki front bez krytykowania ludzi, z którymi pan go tworzy, a jak ktoś krytykując spotyka się z innymi ludźmi o innych poglądach, to jest według pana zbrodnia. To jest taka logika, taka moralność Kalego. Hipokryzja. I teraz to już do pana wyborców. Gdy pan krytykuje jednego, drugiego, rzuca, wymaga, by razem z panem krytykować, a inaczej pan próbuje tak moralnie szantażować w sposób subtelny, że jak ktoś nie przysta do pana krytyki, to coś przeoczył. To tylko głupio gada o realizmie, a tak naprawdę trzeba go urealniać. To panu wolno, ale jak ktoś pana skrytykuje, to ojoj, oszczerca, nie wolno, atakuje Grzegorza Brauna. Jak to jest? Wam wolno wszystkich krytykować, kto nie jest Braunem, to jest ten zły, tamten. Po Mencenu jeździ bez żadnych dowodów w sprawach skomplikowanych, tak jak w tej niepodległości, gdzie to jest trudne do rozstrzygnięcia, wymagać opowiedzenia się tylko za waszym stanowiskiem. Przecież ten to jest tylko odbicie lustrzane tego samego błędu, który popełnili zamordyści covidowi, gdzie oni wymagaliby koniecznie przystać do ich stanowiska w trudnej, skomplikowanej sprawie, że trzeba nosić maski, że trzeba się szczepić, a jak ktoś nie przystaje, to winny śmierci babci, to straszny. Wy robicie to samo, walcząc z tym. Powielacie ich błędną narrację, fałszywą alternatywę, zamiast pokazać, co jest istotą tego błędu. Wymaganie z trudnego, radykalnego stanowiska oskarżycielskiego w sprawach skomplikowanych, trudnych. To jest błąd. A wy w odpowiedzi na ten błąd walczycie analogicznym, tylko lustrzanym błędem. Jak oni mówili, że zły kto nie nosi maski, tak wy mówicie, że zły kto nosił. Jak oni mówili, że zły kto nie nosi wlepki ukraińskiej, to wy mówicie, że zły kto nosił. Nie w tym był problem. Złe było przymuszanie do stanowisk w sprawach skomplikowanych. Tak samo w sprawie wojny i pomocy Ukrainie. I przywiązania do prostych, nigdy nie dezaktualizujących się zasad naszej cywilizacji. To się dziś rozstrzyga. I wie pani, żaden inny kandydat takiego programu ze sobą nie niesie. Żadnego innego kandydata te sprawy. Żadnego programu pan mówi, ale co to znaczy program? Żaden inny kandydat nie podkreśla tej narracji? No Mencen krytykował Sobór, tak jak pan, i przedstawiał się jako konserwatysta, tradycjonalista. I wielu politycy PiS-u tak samo. Także tą samą narrację, którą pan przedstawia, mogą mówić ludzie, którzy mają na przykład również inne zamiary. I co? I o to chodzi? Ten program ma być głoszenie haseł? Nie. Zrealizowanie celów politycznych. A żeby to zrobić, nie zawsze trzeba akurat te hasła stawiać na sztandarze. Bo nie zadziałają tak, by uzyskać poparcie, które pozwoli realizować program. Pana zarzutem jest, że nie mówią. Zdają się nie obchodzić. Tak, no niestety ja jestem sceptykiem, realistką i raczej pan Nawrocki z panem Trzaskowskim niestety w drugiej turze się spotkają, chociaż chciałabym bardzo, żeby było inaczej, żeby chociaż któryś z panów wszedł, ale raczej jestem tą
Minuta bodaj 24 i tam zaczyna się istotne dla nas pytanie. Kto napełnił basen wodą? Przejdę teraz, panie pośle, do pytań, które mi bardzo często zadają ludzie, gdy ja jestem na spotkaniach z tą książką, a one są bardziej już takie dotyczące tej chociażby samej pana decyzji o kandydowaniu, bo wiele osób, na przykład jak pojechałam do Anglii, to oni byli w ogóle zdumieni. Ja mówię, tutaj żadnej partii nie jestem, ale mi jakoś zadają pytania, skąd decyzja pana posła Brauna o kandydowaniu na prezydenta, bo przecież pan poseł wcześniej mówił, że jednak nie chce, coś tam słyszałam o jakimś skoku do pustego basenu, więc wiele osób wciąż zadaje pytanie, co to było? Czy to jednak ludzie wokół pana namówili? Który był taki moment decydujący, że jednak pan stwierdził kandydaturę? Szanowni Państwo, zanim ja coś tam odpowiem na to pytanie, to może zaproponuję taki punkt wyjścia. A wyobraźcie sobie, że nie ma mojej kandydatury. Że są tylko pozostali pretendenci. Wyobraźcie sobie, już minęło parę miesięcy, w ostatnich tygodniach ta kampania bardzo przyspieszyła, wchodzi w swoją fazę szczytową, krytyczną. Wyobraźcie sobie, że nie ma kandydata w tych wyborach, który głosi hasło odzyskania niepodległości. Że nie ma żadnego kandydata, który kwestionuje wszystkie polityki eurokołchozowe i samą przynależność bezalternatywną do eurokołchozu. Wyobraźcie sobie, że nie ma nikogo, kto byłby krytyczny wobec podległości Wojska Polskiego, hierarchii, którą tworzą oficerowie, którzy nie składali przysięgi na wierność Rzeczpospolitej. Wyobraźcie sobie, że nie ma żadnego kandydata, który by głosił potrzebę nie tylko uproszczenia czy obniżenia podatków, ale też wręcz zniesienia niektórych podatków, których naliczanie jest oczywiście głównie narzędziem inwigilacji, kontroli, ba również represji, a wpływy są problematyczne. Czy nie... Zamiast odpowiedzieć na pytanie, buduje wielką figurę opozycji pomiędzy nim a innymi kandydatami, jakoby był jedyny. Żeby uzasadnić odpowiedź na pytanie zadane przez panią Annę. Dlaczego wystartował, skoro wcześniej mówił o skoku na główkę do pustego basenu? A więc pytanie było o pewną zmianę, a nie o sam start. Czy nie byłoby to niepowetowaną stratą dla polskiej prawicy, gdyby takiej kandydatury nie było? Otóż jest, a każdy miesiąc, każdy dzień tej kampanii. Byłoby stratą, gdyby takiej kandydatury nie było i jest. Dobrze. Ja osobiście co do tego się zgodzę, tylko nie o to było pytanie i myślę, że pan Grzegorz dobrze rozumie, co jest głównym przedmiotem kontrowersji. Nawet nie sam start, tylko szczucie, tak, na kontrkandydata. Bo gdybyście się panowie umówili na taki start i nie atakowali się nawzajem, to byłoby to nawet strategicznie korzystne. Pan zbiera radykalne hasła, a Sławomir Mencen tych, których mogą te radykalne hasła zrazić i stara się te same idee wyrazić stopniowo, tak by nie zrazić centrum, czyli ludzi mniej interesujących się polityką i tak, by stanąć w centrum uwagi, w centrum politycznej sceny, by być języczkiem uwagi, by wszystkie inne siły polityczne musiały się z Konfederacją istotnie liczyć, nie tylko w kwestii narracji, ale w kwestii politycznych decyzji. Można by było się podzielić i realizować te cele z dwóch skrzydeł. Natomiast problem pojawia się, gdy jedna ze stron, albo dwie, zaczynają na siebie nawzajem rzucać oskarżeniami, puszczać je w obieg publiczny. Mimo iż są to oskarżenia w sprawach tak złożonych, że większość ludzi nie może ich rozstrzygnąć. I dalej są to oskarżenia deprecjonujące drugą stronę, a bez racji dostatecznej, bez możliwości wykazania, bez żadnych dowodów, li tylko narracyjnie. To jest problem. Dlatego cały czas będziemy szukać w pana wypowiedziach
w tym odcinku, jak pan udowadnia, czy udowadnia faktami, które możemy jako widzowie zmierzyć, czy wręcz przeciwnie, innymi gołymi orzeczeniami, które musimy tylko albo odrzucić, albo ślepo uwierzyć w nie, bo akurat panu tak emocjonalnie ufamy. A te emocjonalne zaufanie to jest coś, co bardzo łatwo dzisiaj budować narzędziami marketingowymi, celując w określony elektorat docelowy, tak samo jak nieufność, niechęć do kogoś bardzo łatwo jest w mediach budować, jeszcze łatwiej niż zaufanie, poprzez rzucanie insynuacyjkami, gołymi, złymi emocjami, sugestiami. Ale jeżeli takie rzucanie się pojawia, szczególnie wobec byłego koalicjanta, tym bardziej, jeżeli wpisuje się ono w mechanizm, czy to podgrzewania żaby, zaczynanie od subtelnych przytyków i później metodą spirali dodawania coraz mocniejszych sugestii aż do oskarżeń wprost, to takie coś jest niegodziwe i szkodliwe, demoralizujące całe masy ludzi i wprowadzające właśnie te sprzeczne z naszymi prawymi zasadami, prawymi, czyli prawicowymi, metody tego, co jest antyprawicowe, czyli lewicy, jako przejaw rewolucji, niszczenia, burzenia wszystkiego, a przekaz negatywny, bez argumentów, bez racji dostatecznej, to jest właśnie takie burzenie, które jest łamaniem 8. przykazania. Pani potwierdza słuszność tej decyzji politycznej, ponieważ wszyscy pozostali pretendenci coraz szerzej odsłaniają swoje zamiary. Przemyca przy tym nieudowodnioną, a zakładaną jak oczywistość sugestię, że te rzekomo ujawniane dopiero teraz zamiary są jakieś złe, że ta kontynuacja jest w złym. I prezentują swój światopogląd. I tak na przykład mój młodszy kolega, pretendent w tych wyborach, złożył wizytę Andrzejowi Dudzie i potem przed Pałacem Namiestnikowskim ogłosił, że pragnie zapewnić kontynuację. O, zaczyna się coraz mocniej. Prezydentury Andrzeja Dudy. Inny mój młodszy... Oho, zaczyna się. Nic nie udowadnia. Rzuca tezą, jak oczywistością i leci dalej z następnymi tezami, które wymagałyby udowodnienia, bo są oskarżycielskie. A w takiej jednej tezie kontynuuje politykę Dudy, zapewnia kontynuację. Zawiera się nie jedno, ale przynajmniej 2 oskarżycielskie założenia, które wymagałyby udowodnienia. A nie są wypowiadane z taką pewnością siebie, jak oczywistość, że są czymś złym, by czytelnik nawet nie zdążył się zastanowić, by potraktował to jak oczywistość. Po pierwsze, że kontynuacja jest zła. Po drugie, że kontynuacja jest hurtem we wszystkim. I leci dalej z rzucaniem tezami. Tu się powinna każdemu czerwona lampka zapalić. A trzecia sprawa to, że nawet nie zacytował tej wypowiedzi, tylko wyrwał sobie z wypowiedzi Mentzena to, co mu pasuje. I nawet nie wiemy, w jakim kontekście i czy to dokładnie cytuje. Nie musi. Oczywiste, że jak cytuje, to znaczy, że dobrze mamy mu wierzyć na słowo, gdy oskarża. I leci dalej. To jest jedna z takich brudnych taktyk czarnego PR-u. Nie wchodź w udowadnianie. Widz nie może czuć, że jest jakaś niepewność w tym, co mówisz. Orzeknij jak wyrocznia z pewnością siebie i leć dalej. Buduj, szyj dalej to oskarżenie, zbudowane z poszczególnych etapów. Nie możesz sprawić wrażenia, że masz wątpliwość. Tymczasem uczciwa postawa bierze pod uwagę, że możemy coś źle rozumieć, tendencyjnie naginać i dlatego zatrzymujemy się, wahamy się, gdy wydajemy ocenę o bliźni. I dlatego uczciwy człowiek niestety w mediach przez większość z państwa jest uznawany za mniej wiarygodnego, bo pomyliliśmy wiarygodność z buńczuczną pewnością siebie w wydawaniu oskarżeń.
niż od polskich. Powiedział niedawno, że każdy, kto stawia Ukrainie jakieś warunki, na przykład przy jej akcesji do Unii Europejskiej, wpisuje się w politykę Putina. Dla polskiego prezydenta każdy, kto oczekuje od Ukrainy, że przeproszą za Wołyń, że umożliwią ekshumację polskiej wołyńskiej, wpisuje się w politykę Putina. Jakie to jest przewrotne i demoralizujące. Bo z jednej strony czepia się Mentzena, że mówił o kontynuacji polityki Dudy, mimo iż ten sam Mentzen krytykował tego Dudę. Ale ten sam Grzegorz Braun nie skrytykował członków swojego szerokiego frontu, czy ludzi, których promował i pochwalał. Ani słowem nie skrytykował za poglądy szkodliwe, za promowanie Donalda Tuska z jego szkodliwą propagandą, za promowanie proaborcjonistów, jak to robił Jan Piński. Nie, jemu Grzegorz Braun tylko laurkę wystawił. 2-minutową prawie. Pytany o jego poglądy na temat żołnierzy wyklętych, Braun pytanie ominął. Nie ma, zagadał. Laurkę wystawiając. Całkowite ominięcie pytania o kontrowersyjne poglądy Pińskiego. Rozmowa z Grzegorzem Braunem na kanale Witolda Gadowskiego, Gadowski TV. Książek wspólnie, to znaczy o panu Pińskim, który Romana Giertycha wprowadził na salony polityczne, który pluł na żołnierzy wyklętych, który doprowadził do upadku tygodnika. Uważam, że... Co pan sądzi na temat tego człowieka? Jan Piński. Genialna jednostka, szanowni państwo. Poza innymi przejawami tej nieprzeciętnej. Dobra. Tu będą 2 minuty laurki, jak państwo chcą, mogą to zobaczyć pod tytułem Czy Braun nawróci Pińskiego, Gadowskiego i plemiennych łowców symetrystów, czyli jeszcze w tytule miałem taką nadzieję, choć płonną, że Braun chce jakoś dobrze oddziaływać na tych swoich demoralizujących znajomych, co publicznie głoszą poglądy szkodliwe, takie jak Piński. Tutaj była tylko laurka, a dalej mamy promowanie proaborcjonistów, gadanie o piekle kobiet, które rzekomo ci, co zakazują aborcji, tworzą kobietom. A krytyka jest obowiązkowa, no bo wystawiając komuś laurkę, polecam jego pracę, ludzie wchodzą i zobaczą tam gorszące poglądy, sprowadzające na złą drogę, podane w formie atrakcyjnej, bardzo, zarekomendowanej przez Grzegorza Brauna bez słowa odcięcia się, a w przeciwieństwie do niego Mentzen, mówiąc o kontynuacji Dudy, odcina się od tego, co uważał Dudy za złe. Więc dalej, promowanie Giertycha, Tuska, Szydera, tak jak widzicie tu na obrazku, prześmiewcze grafiki z Bosakiem i Mentzenem na ślubnym kobiercu z Kaczyńskim. Moralność Kalego jest, bo jak Grzegorz Braun robi szeroki front, czyli zasiada z różnymi ludźmi o wątpliwych poglądach bez odcięcia się od tych poglądów, to jest dobrze. A jak Mentzen czy Bosak, krytykując różnych ludzi, próbują się z nimi dogadywać i kontynuować tam, gdzie się da, no to jest źle. No to się panu poprzestawiało coś, pomyliły się panu zasady naszej cywilizacji. I tak jak tutaj zaraz powie w wywiadzie, ja nie jestem tym czy innym. Ja za nich nie odpowiadam, ja ich do partii nie zapisywałem. No to przecież, panie Grzegorzu, Mentzen też do swojej partii Dudy nie zapraszał. Zaprosił natomiast człowieka, który z Dudą się w tej sprawie nie zgadza i przystał do programu Konfederacji i to jest ta wymierna kontynuacja prezydentury szeroko rozumianej Dudy. Pan nie ma prawa wytykać takiej kontynuacji, łamiąc przy tym zasadę rozstrzygania rzeczy wątpliwych na korzyść bliźniego. No bo pan robi coś znacznie gorszego, bo Mentzen skrytykował Dudę za to, co mu się nie podoba, zanim powiedział o tej kontynuacji. A pan, chociażby Sebastiana Pitonia, po jego uderzeniu w obrońców Kościoła, w tym w Sławomira Mentzena, obracającego do góry nogami zasady całej naszej cywilizacji. Nie Sławomir Mentzen obracał do góry nogami zasady naszej cywilizacji, ale ten Pitoń, którego pan ani słowem za tą akcję nie skrytykował publicznie, za publiczne obrzucanie błotem obrońców Kościoła, gdy bronili swojej własności, co nawet z perspektywy materialistycznej, libertariańskiej byłoby zasadne jako obrona własności własnych kościołów. A poza tym do tego jest to obrona świętości. Nie. O nim ani słowa. Tylko laurki, tylko promowanie.
Owszem, pochwalić za dobre rzeczy, a odciąć się od złych. I tak robi właśnie Mencen. Tam, gdzie są złe rzeczy, je wyraźnie zaznacza, krytykuje, a potem stara się dogadywać tam, gdzie się da. I to jest konserwatywna postawa. Natomiast to, co pan proponuje, z jednej strony takie w ramach moralności Kalego krytykowanie tych, co nie z nami, że w czymś tam się zgodzili z naszymi przeciwnikami, czy z innymi politykami, jakby już we wszystkim się zgadzali, co jest nieprawdziwe. Ignorując, zakłamując rzeczywistość poprzez ignorowanie faktu, że skrytykowali go za pewne rzeczy, a jednocześnie ogłaszanie szerokiego frontu z ludźmi, których pan ani słowem nie skrytykował za złe rzeczy, czym pan legitymizuje również te złe rzeczy. To jest taka przewrotność, odwrócenie wszelkich zasad naszej cywilizacji i pan to promuje, pan tego uczy ludzi. Że jak pan robi, to wszystko można panu usprawiedliwić, przyklepać, bo to pan. A jak inni, to można im z igły widły zrobić, obrócić do góry nogami, zignorować to, co zrobili, żeby obalić chochoła. To jest uczenie ludzi takiej plemienności, sekciarstwa. Do tego najgorszego rodzaju sekciarstwa, czyli sekciarstwa negatywnego. Walczy pan więc z tymi, co pana fałszywie oskarżali, co uderzali w nasze zasady? Niestety, podnosząc na sztandarach frazesy superhiperkatolickie, tradycyjne, łacińskie, a w metodach działania powielając metody naszych wrogów. Powiela pan ich metody, uczy pan tego ludzi. I to jest najbardziej szkodliwe. No to jak to jest? Kontynuować można to, co dobre, a my jako konserwatyści, znający historię naszego Kościoła, wiemy, że i historię rewolucji, że metoda zrywania całkowitego z osiągnięciami poprzedników, nawet jeżeli byli pogańskim Rzymem, tak, nawet jeżeli byli poganami, nie jest dobra, bo wtedy każdy następca, a w wyborach prezydenckich mamy ich co 5 lat, no i co, jakby tak chciał zrywać ze wszystkim, to by to doprowadziło do tragedii i do pewnego rodzaju fałszu, bo w praktyce się nie da zrywać. A więc ciągłość i kontynuacja zawsze jest dobra i nawet jeżeli walczymy z kimś i wygrywamy, to obowiązkiem jest próba znalezienia takich obszarów, które są złe, skrytykowania ich i tak robi Mencen wobec Dudy, którego ostro krytykował za politykę wobec Ukrainy, banderyzmu, za politykę w sprawie COVID-a i za wiele innych rzeczy, które... i wobec Izraela, której pan krytykuje, panie Grzegorzu. A więc trzeba wskazać, co jest złe, tego unikać, a co szlachetne zachowywać, a że zło, jak dobrze wiemy, jako katolicy, reprezentanci cywilizacji łacińskiej, nigdy nie jest samowystarczalne. Wobec tego zawsze musi się składać z dobrych elementów, które li tylko wkradło Panu Bogu i wysadziło z właściwego miejsca. A więc jeśli przejmujemy coś od złych układów, od tych, z którymi się nie zgadzamy, to zawsze będzie tam multum dobrych elementów, które mamy obowiązek przywrócić li tylko na właściwe miejsce. Bo nie jesteśmy takimi omnibusami, żeby całość zmienić, przebudować. Jeśli będziemy próbować, to się pogubimy. Bo nie tylko o wiedzę, o wszechwiedzę chodzi, ale o moc, nasze zdolności, a jednocześnie ograniczenia. Ograniczenia. Wobec tego, to co Pan tu robi, czyli takie zakładanie, że kontynuacja to będzie na pewno w tym, co złe, to jest złamanie zasady rozstrzygania kwestii wątpliwych na korzyść bliźniego, oskarżonego. To jest zasada wynikająca z 8. przykazania.
A tutaj pan ma jakieś słowo, które można rozumieć wieloraku. Wypowiedź, którą można rozumieć na różne sposoby. A pan akurat rozumie takie nadaje jej znaczenie, żeby było pretekstem do wbicia szpili oponentowi i postawienia go w złym świetle. To jest sprzeczne z naszymi zasadami katolickimi. No i z uczciwością. Czy więc to są te okoliczności, które dostrzegł? Budując tutaj figurę jedności, tu na moim kanale mają Państwo playlisty, w tym playlistę Braun, na której możemy zobaczyć fragmenty pokazujące analizy, chociażby kto tu kłamie. Inny mój młodszy kolega, który sam nie kandyduje, ale utorował drogę temu pierwszemu, Głosił, że każdy byle Trzaskowski. No to Ale któż panu się tak? też zdarzyło popierać. ogłosił, że każdy, byle nie Trzaskowski. No i tutaj pani doktor słusznie wskazuje uwagę, no ale przecież panu też się zdarzyło popierać prezydenta Dudę. No to jak? To Bosak nie może mówić byle nie Trzaskowski, a pan może popierać Dudę? Więcej, teraz pan poparł Nawrockiego wprost. A Bosak nie może mówić byle nie Trzaskowski. To się kupy nie trzyma. To co jest wyznacznikiem, kiedy wolno popierać, czy też nawet nie popierać, pokazywać, że byle nie Trzaskowski. Czy można powiedzieć, że to jest pośrednie poparcie dla Nawrockiego. No ale jeszcze jesteśmy ktoś przed by mógł drugą powiedzieć, turą. że przed drugą turą lepiej, Już bo pan jeszcze na się na poziomie konkretnego kandydata nie retorycznym wskazuje. Tak jak w drugiej na Nawrockiego. To co jest wymiernym wyznacznikiem? Co jest wyznacznikiem wymiernym? Co konkretnie? Co pan podaje jako powód? Że jak Braun popiera Dudę, to jest dobrze. Czy też ja choćby nawet nie powiedział, że popiera Dudę, ale tylko, że byle nie Komorowski. Że nie odda głosu na Komorowskiego, jak to zaraz powie. A jak Bosak mówi to samo w zasadzie, co do znaczenia, może nie co do literalnej treści, bo to jest też kolejny błąd, który tu się przebija. Literalizm faryzejski, przejęzykowienie, skryptocentryzm, symulakryzm, gdzie substytuty rzeczywistości, takie jak substytuty smaku w postaci jego wzmacniaczy, mylimy z faktami, z rzeczywistością, z realnym znaczeniem. Ale do tego dalej przejdziemy. To jaka jest kryterium? Pozostaje jedynie takie, bo innego Braun nie przedstawia, a więc takie, jakie możemy tu zmierzyć, że jak Braun mówi, to jemu wolno, a jak inni, jego konkurenci, to nie wolno. To jak Braun mówi, to metafizyka, to elokwencja, odwaga, a jak inni, to im nie wolno. To źle, straszne, B. To się nazywa hipokryzja. Można by było powiedzieć, że ale Braun w drugiej turze poparł. Dobra, ale to jest znowu gole założenie. No bo czemu w drugiej wolno, a w pierwszej nie wolno? To taki wytrych, żeby później się tłumaczyć. No bo jaki jest powód, że w drugiej wolno, a w pierwszej nie wolno? Czy podaje jakiś dowód na to? O ile w ogóle podaje takie tłumaczenie, ale próbuje znaleźć coś, czym mógłby się bronić, bo on sam tego nie podaje. On sam rzuca stwierdzeniami, które nawet jeśli je czymś uzasadnia, to te argumenty również opierają się na nieudowodnionych, golych orzeczeniach, w których Braun jest świetny. Kandydatów na prezydenta w 2015 w drugiej turze pan poparł Andrzeja Dudę. To 10 lat temu, prawda? 10 lat temu, kiedy jeszcze rzeczywiście w najczarniejszym śnie trudno było przyśnić, że Andrzej Duda wygłosi przemówienie. Byli tacy, którzy krzyczeli PiS to jedno zło. Zaraz. Że 10 lat temu pan mówi.
gdybym miał 3 głosy, to na pewno wszystkie 3 oddałbym w najbliższych wyborach na Jarosława Kaczyńskiego i nie mam 3, mam 1. Teraz, w drugiej turze, poparł pan wprost, nie mówiąc byle nie Trzaskowski, tylko wprost, poparł pan Nawrockiego, tak jak wtedy w drugiej turze poparł Dudę. A, czyli argument drugiej tury odpada. To co panu zostaje? Powie pan, tak jak tu zaraz powie, że Duda zachował się strasznie. No ale co do Nawrockiego, już pan teraz wie i za chwilę powie, że według pana zachował się strasznie w sprawie ekshumacji w Jedwabnem. No i z jakimi faktami się teraz mierzymy? To nie Mencen ogłosił wprost poparcie Nawrockiego, tylko pan. I nie to jest moim zarzutem, że pan go poparł, bo akurat z tym się zgadzam, że dla pana to jest strategicznie korzystne i słuszne. A w przypadku Mencena nie jest słuszne wprost poprzeć ze względów strategicznych, tak. Bo w demokracji tak wielu mówi, że nie możemy głosować na mniejsze zło. Nie, to jest bzdura. Musimy głosować na mniejsze zło, jeżeli, bo idąc innym tropem rozumowania, byśmy musieli tylko sami na siebie głosować, no bo nie ma 2 ludzi, co się we wszystkim zgadzają i zazwyczaj w demokracji, jeżeli ktoś ma jakieś sumienie, to większość ludzi może mówić coś, z czym ja się nie zgadzam. W sumieniu nawet. I co wtedy? No mógłbym nie głosować, ale nieoddanie głosu też jest głosem. Bo wtedy wygra ten, pozwolę na to, by przewagę zdobył ktoś gorszy niż ktoś, kto ma więcej wad, więcej niezgodnych punktów programowych i również ideologicznych, światopoglądowych, a nawet religijnych niż ja. No i wtedy będę winny, że nie wybrałem mniejszego zła. Głosowanie na mniejsze zło i pan też słusznie to robił, wspierając Dudę. I tak samo słusznie to robi Bosak, mówiąc byle nie Trzaskowski. To co się panu nie podoba? Co się panu nie podoba? Co konkretnie? Jakiś dowód? No tak, ale ja nie jestem wyznawcą filozofii im gorzej, tym lepiej. I przyznam, że nie zakładałem... Tak, ma pan rację. Nie będąc wyznawcą filozofii im gorzej, tym lepiej. To jak? Panu wolno, a Bosakowi nie wolno mówić byle nie Trzaskowski? A przecież to jest to samo, co do znaczenia, co twierdzenie im gorzej, tym lepiej. To jak? Teraz pan to wyrzuca Bosakowi, a za chwilę pan sam poprze Nawrockiego zgodnie z tą filozofią. Został pan teraz uchwycony na hipokryzji, nie w poglądach dotyczących sprawy, ale w oskarżaniu bliźniego. I to jest złamanie 8. przykazania. Nie godzi się w stawianiu w złym świetle bliźniego i całej formacji, która miała szansę duopol czy też układ magdalenkowy zachwiać jego podstawami. Pan też by mógł brać w tym udział, startując, ale li tylko, bez uderzania w oponenta. Moglibyście się tak nawet dogadać. No ale po co pan uderza? Osłabia pan jego szanse argumentami tymi samymi, których używa lewica, neokonfederacja. Poszli do centrum, porzucili ideę. Młodzieńcy, czym nawiązuje pan do chłopców w sposób bardziej elokwentny, bardziej sprawiający wrażenie, jaki to pan dobrotliwy dla nich, ale w istocie mówi pan to samo, co ci, którzy mówią chłopcy w krótkich spodenkach, to samo. Bo mówienie o nich per młodzieńcy w kontraście do pana stawia ich w złym świetle w kontekście politycznym, jako ludzi niedojrzałych, a więc nie nadających się do polityki. To jest złe. Tak pan szarga ich reputację polityczną bez dowodu, bez powodu i bez dostatecznej racji.
że Andrzej Duda będzie wzywał do tego, żeby zniknęła granica polsko-ukraińska. Ja tego nie zakładałem. Tak jak jeszcze 5 lat wcześniej nie zakładałem, że Jarosław Kaczyński przeprowadzi całą tę politykę nakładania na Polaków jarzma eurokołchozu i haraczu wojennego i reżimu pandemicznego. Ja tego, przyznaję, nie zakładałem. Nie sądziłem, że może być aż tak. Sądziłem, że w większym stopniu ci ludzie będą, nazwijmy to, zakładnikami własnej patriotycznej retoryki. I otóż okazało się, że ta patriotyczna retoryka ich samych do niczego nie zobowiązuje. Korzystną. Sławomir Mencen, tak samo jak pan się wypowiada, w odróżnieniu od pana Nawrockiego. I już bardzo często się pojawia to pytanie, czy jeśli Sławomir Mencen wejdzie do drugiej tury, to wtedy otrzyma pana poparcie. Rozmawiajmy o tym w drugiej turze. Rozmawiajmy o tym w drugiej turze. Ale jednak wielu... Rozmawiajmy o tym w drugiej turze. A jak pan się odniesie do tej uwagi, którą pani słusznie przedstawiła, panu słusznie przedstawiła pani doktor? Że Sławomir Mencen wcale od tego nie odszedł i też o tym mówi. A pan ucieka od tego wątku, który panu niewygodny, do wątku drugiej tury. I już po temacie. Ludzi jest rozczarowanych tym takim podzieleniem, bo ja tutaj rozumiem pana perspektywę I któż tego dokonał? Kto przesądził, że nie odbyły się w Konfederacji żadne prawybory? Właśnie koledzy z Ruchu Narodowego mówią mi, że... Kolejna sprawa. Nawiązuje pan do prawyborów, do kongresu. Dobrze pan wie, że widzowie nie są w stanie zweryfikować, jak to było. Znają tylko medialne, sensacyjne doniesienia. Ten coś nagrał, ten coś pokazał. Kongres, statut. Była afera, że powinien być zwołany kongres zgodnie z prawem. A wyborcy nie wiedzą, jak jest, nie mogą tego zweryfikować. To jest w jakichś dokumentach dla nich trudnych. Większość nie przeczyta, ale aferkę usłyszy. Nie jest rzetelne powoływanie się w publicznej dyskusji na takich wątkach, których widzowie nie mogą zweryfikować, bo oni mogą panu, jak pana lubią, jak panu ufają, albo inaczej, jak nie lubią Mencena, to jak pan go krytykuje, to będą panu wierzyć na słowo, bo mają już złą emocję, a ta zła emocja właśnie tak się konstruuje, przez wrzutki, nie przez żadne argumenty, bo te do ludzi nie dotrą, ale emocjonalne wrzutki, sugestie dotrą. Prawybory. Wie pan, że są różne stanowiska w tej sprawie. Z pana środowiska wypływały głosy, że te prawybory skręcone. Bo jaki jest powód, że pan wtedy wcześniej nie startował, nie dogadał się z kolegami, nie uprzedził ich? Można było to tak zrobić. To oni znowu twierdzą, dopiero odpowiadając na te sugestie, że pan został pokrzywdzony w prawyborach, że no nieprawda, bo pan sam nie chciał w nich startować. Nie graliście tą kartą, kiedy Ruch Narodowy to proponował. To nie oni zaczęli wyciągać tą sprawę, tylko ci, którzy mówili, że pan pokrzywdzony, że pana wykolegowali na podstawie rzeczy, których większość ludzi nie może zweryfikować z publiki, bo są wiadome małemu gronu. A ci, co wyciągają te rzeczy, wyciągną tylko to, co pod ich narrację pasuje. Nie oni zaczęli, a to jest istotne, kto zaczął, tak jak w bójce. Słowo przeciwko słowu. Nie jest to żadna podstawa do
deprecjonowania drugiego człowieka, konkurenta. Oni chcieli praw wyborów, że to właśnie Nowa Nadzieja ich nie chciała i że namawiali tutaj panów z Konfederacji Korony Polskiej, żeby też te prawybory razem z nimi przegłosowali. Co do prawyborów, to też nie jest takie jasne, bo niektórzy też to stawiają jako taki pseudodogmat, że to jest skandal, że nie było prawyborów, wielki błąd. No nie, tego się nie da udowodnić. Tego nie wiemy. To jest sprawa sporna. Jeden twierdzi, że one zaszkodzą, bo wcześniej były jakieś prowokacje tam gdzieś w Legnicy, tak? I też jest zwalona wina na jedną stronę, że to wszystko przez Mentzena. No ale kto to wie przez kogo to? Może to wręcz przeciwnie. Może za prowokację odpowiada zupełnie ktoś inny, który chciał, żeby zrzucić winę na jedną ze stron. Nie wiemy, tak? Ale ludzie już jako dogmat, bo ktoś emocjonalnie zaczął wrzeszczeć wina Mentzena, wina Mentzena. Wina Korwina, wina Brauna. To jest tak. Kiedy mówimy o sprawie, która jest mierzalna, wiadoma, publiczna w całości, to czasem jest podstawa, żeby zobaczyć, że ktoś popełnił błąd, zrobił coś szkodliwego. Ale kiedy mówimy o sprawie tam niewiadomej, jak te prawybory, wracając do faktu, że niektórzy mówili o prawyborach, że były szkodliwe dla Konfederacji, że były powodem do skłócania środowiska. I są ku temu pewne podstawy. Jedna strona twierdzi, że zróbmy, druga nie róbmy. I można mieć różne stanowiska. Problem zaczyna się, kiedy ktoś zaczyna szczuć na drugą stronę w tak wątpliwej, trudnej sprawie, gdy trudne jest rozstrzygnięcie, co by było lepsze i czy nie byłoby gorzej, jakbyśmy inaczej zrobili. Sprawa jest więc wątpliwa i nie jest podstawą do oskarżania oponentów. Ale że tutaj nie było chęci. Takie różne sygnały od różnych stron, z różnymi osobami rozmawiam. Najkrócej powiem, koledzy kłamią. I nie rozumiem tego. Nie, panie Grzegorzu. To jest słowo przeciwko słowu. Jeżeli pan może powiedzieć tylko koledzy kłamią, to nie powinien pan w ogóle poruszać publicznie tego tematu. A to pan zaczął. Skoro nie może pan udowodnić, jak było, tylko jest słowo przeciwko słowu, to nie powinien pan zaczynać używać argumentu kongresu i prawyborów jako coś, co rzekomo krzywdą dla pana było. No bo wyborcy nie mogą tego zmierzyć, a więc uczy ich pan na podstawie tego, że pan lepszy retorycznie, żeby ci, co są w pana bańce, żeby panu wierzyli na słowo jak wyroczni, nie w rzeczy obojętnej, ale w stawianiu bliźniego innych ludzi w złym świetle. A to się nie godzi. To jest sprzeczne z tą samą zasadą, o której tu wspominałem już kilka razy. Rozstrzygania wątpliwości na korzyść. Bo większość pana zwolenników rozstrzygnie je, bo ma wątpliwość, bo pan tylko twierdzi, nic nie udowadnia. Wątpliwość na poziomie racjonalnym, bo emocjonalnie to może i nie ma, ale to się nie liczy. Emocje bywają złym doradcą w większości przypadków, kiedy pochodzą z narracji znanej nam z mediów, bo w mediach przebija się to, co lepiej sprofilowane do ludzkich oczekiwań emocjonalnych, co bardziej pobudza nasz strach i to wygrywa z rzetelną, a więc wymagającą większego wysiłku informacją. A informacja goła, oskarżycielska wysiłku nie wymaga, tylko wymaga ślepego przyjęcia i dorabiania do tego później kwiecistych narracji. Jeśli po prostu nie wszyscy mówią pani prawdę, ale mogła pani... Nie rozwinie pan tej myśli? Ma pan obowiązek ją rozwinąć. Jak się powiedziało A, to należy powiedzieć B. Pani odnotować, że Kongres Konfederacji zaległy, statutowy, nie mógł się odbyć i przez długie kolejne kwartały moi byli młodsi koledzy i koalicjanci sprzeciwiali się zwołaniu tego kongresu, a kiedy tylko. I kolejna goła,
goły pseudodogmat, w którym pan przemyca jako oczywistość z przypisaniem mu negatywnej, emocjonalno-moralnej konotacji. Jakoby to oczywiste było, że źle, że ten kongres nie był zwołany. A może zwołanie tego kongresu było niekorzystne. Może nie było wcale przewidziane przez prawo, a więc jedni mogli twierdzić tak, inni inaczej. I tyle. I problemem jest czynienie z tego zarzutu o takim emocjonalnym nacechowaniu i rzucanie go na pastwę tłumu, który nie ma narzędzi, by go zweryfikować, a więc może ślepo w niego wierzyć i ślepo nawalać, tak jak w was wspólnie nawalano jako w Konfederację. Że kongres, nic nie wiedzą ludzie o tym kongresie, jest kwestia sporna, jak interpretować zapisy w statucie, a pan sprawę niewiadomą znowu rozstrzyga na jaskrawą niekorzyść drugiego człowieka. Jakoby coś w oczywisty sposób złego zrobili. Dokładnie tak samo o panu mówią, że pan w oczywisty sposób jest rasistą, nienawistnikiem, agresorem, psychicznie chorym i antysemitą. Mylą się wobec pana, ale teraz pan kalkuje tą pomyłkę wobec pana byłych koalicjantów. Robi pan to samo, co wobec pana robią, gdy wobec pana snuli insynuacje, gole oskarżenia, za nie ciągali po sądach. To nie ma sensu, taka walka o rzekome wartości prawicowe, jak się robi to sprzecznymi z tą prawicą metodami. Sądem kapturowym ad hoc zwołanym wykluczyli mnie z tej organizacji, to nagle okazało się z tego dnia na tydzień. Sądem kapturowym. Ale panie Grzegorzu, jak można oczekiwać, że zostanie pan w partii, jeżeli pan wystartował obok kandydata tej partii? Jako konkurent wobec kandydata tej koalicji? To jest rozbijanie organizacji. Niepodobną jest, żeby nie wyrzucić kogoś takiego. A gdybyście się nawet dogadali, że będziecie grać tą szopkę i tego ataku wzajemnego na siebie, to byłoby to nieuczciwe z obu stron, i z pana, i strony tej drugiej, która się z panem dogadała, czyli reszty Konfederacji. Dlatego nie zakładam, żeście tak zrobili. Oceniam tylko to, zakładam, żeście tak nie zrobili, że tego nieuczciwego układu nie zawarliście, by grać emocjami ludzi, bo te emocje z ludźmi zostaną i wielu zniszczą. Nie godzi się. Poprzestaję więc na ocenie tego, co jest wprost mi dane i co mogę tu zmierzyć. Tego, co pan publicznie mówi, jak pan zarządza opinią publiczną. Nie wchodzę w dalsze konsekwencje, których nie wiem, tylko badam te konsekwencje, które są dane od razu, czyli potencjały skłócające, zawarte w samym akcie rzucania gołymi oskarżeniami, insynuacjami, stawiania moralności zastępczej w postaci pseudodogmatów, jakoby te wątpliwe do oceny czynności, jak zwołanie kongresu, niezwołanie kongresu, były w sposób oczywisty czymś złym, a więc jak ktoś to zrobił, to jest zły. Wnioskuje pan tutaj właśnie, podpiera jedne gole orzeczenia, takie, które przedstawiają Mentzena jako kogoś, kto jest winny, innymi gołymi orzeczeniami, że to, co zrobił, jest jakąś winą, jest czymś złym, a to jest wątpliwe, to należałoby udowodnić, a że dotyczy materii, której ludzie nie mogą zmierzyć, no to nawet nie ma jak tego udowodnić przed ludźmi. Przed ludźmi, w mediach, bo w mediach się pan wypowiada. A więc, co się wobec nich robi? Skłania się ich do ślepej wiary w oskarżenia. To jest sprzeczne z zasadami naszej cywilizacji. Że kongres zwołać można. Nie ja za to odpowiadam. Nie ja rozprułem Konfederację po szwach. Dokonali tego. Rozprułem Konfederację. Bardzo trafna metafora, bowiem pan nie rozpruwa. Pan tutaj świetnie szyje oskarżenia, tyle tylko, że w materii golych liter.
kompletnie oderwanych od faktów. Jedną z nich było to przemycone na początku pańskiego wywodu przemycona sugestia, że tylko pan sprzeciwia się bezalternatywnemu członkostwu w Unii, co nie jest prawdą, co nawiązuje do pańskiego zarzutu, który pan postawił Mencynowi w debacie, równie wyssanemu z palca. I tutaj przypominam wytknięte przeze mnie panu już dawno oskarżanie, insynuowanie, zawoalowane w postaci pytania, oskarżenie posła Kandyby o to, że ma związki z banderyzmem, a ściślej, że jego rodzina ma związki z banderyzmem, bo ma po ukraińsku brzmiące nazwisko. Dokładnie to samo pan to zrobił wobec tym razem naszego konkurenta politycznego, przeciwnika, człowieka z Platformy. I to jest najlepszy probierz, proszę państwa, nie to, czy ci, co nam sprzyjają, co próbują zyskać nasze poparcie, są nam mili. Nie to, jak oni się zachowują wobec nas, jest probierzem, ale jak zachowują się wobec przeciwników, wobec osób sobie obcych, tak, jakie stosują wobec nich metody, wobec konkurentów. To jest probierz. Czy tam zachowują się uczciwie? No bo jeżeli tak jak pan Braun, gdy to chodziło o doktora Czerniaka, to mówił pięknie nazywał błąd insynuacji, mówiąc, że insynuacja właśnie na tym polega, że nie mówi się wprost, ale tak, żeby wszyscy zrozumieli, że coś strasznego przypisujemy drugiej osobie. Tak, no niestety ja jestem sceptykiem, realistką i raczej pan Nawrocki z panem Trzaskowskim niestety w drugiej turze się spotkają, chociaż chciałabym bardzo, żeby było inaczej. Już zaczyna coś nie pomyśleć, to przerywa, przecież to się nie da dokończyć wypowiedzi. Jeśli pani, aż w końcu rozmówca się podda pod naciskiem tego dominującego w tym momencie głosu. Żeby chociaż któryś z panów wszedł, ale raczej jestem tą taką realistką, która wierzy w sondaże. Pani realizmem nazywa wiarę w sondaże. Grzegorz Braun wytyka Annie Mandreli wiarę w sondaże. No to liczymy. Przytacza sondaże raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, naliczyłem 5. Pani się sugeruje sondażami, pani wierzy w sondaże, a tu mamy Grzegorza Brauna, który przytacza sondaże. Kolejny przykład niegodziwej hipokryzji, bo nie chodzi o rzecz, gdy myli się w jakiejś sprawie opisowej, opisu rzeczywistości, bo tu można się mylić, ale chodzi o to, że sam poniewiera innymi ludźmi, zarzucając im to, co sam robi. Jemu wolno, a innym nie wolno. To jest brudne i niegodziwe, sprzeczne z naszymi zasadami. Pięknie, Giertszwałd, pięknie. I tu kolejny przykład. Dawid Mysior, ten, który mnie zbanował kiedyś w trakcie akcji Mimo Wszystko Duda, za to, że nie jakoś tam bluzgałem na niego, krytykowałem go za samo poparcie Dudy. Nie. Jak to wtedy było? Muszę to znaleźć. Gdzieś to mam. Niezła teoria spiskowa, ale niech to żyje swoim życiem. Niech inni zachodzą w głowę, co się właściwie stało, a my tymczasem w naszej konfederacji knujemy dalej. Język antybraunisty, z którym się spierałem i którym mówiłem, że jego błąd to jest to samo, jego błędem jest to, że zwalczając Brauna popełnia ten sam błąd, co Braun i tak naprawdę pomaga jego błędom. Co tu się dzieje? I to jest błąd Grzegorza Brauna, że rzuca hasłami, nie rozwiązuje wątpliwości, tylko pozostawia je. Sieje te wątpliwości, żeby rzuca tym mięsem, żeby ludzie się pogryźli o nie, żeby się rzucili i gryźli o to mięso i każdy gryzie się o mięso interpretacji.
I tak się rozrywa społeczeństwo na strzępy niewiadomych, które się ludziom rzuca, by się oni bili. Wolność słowa. To jest to, co miałem zarzut do Grzegorza Brauna w trakcie pandemii, że zbytnio kładzie nacisk na wolność słowa. Nie, tutaj rozumiem, że to jest nieadekwatne, bo wiele gorszych rzeczy nie jest ściganych niż to. Łącznie niestety z tymi piorunicami w trakcie marszów kobiet, ale tak się składa, że w szerokim froncie Grzegorza Brauna jest Sebastian Pitoń, który wtedy atakował obrońców Kościoła. W tym Sławomira Mencena, który broniąc Kościoła stanął pod jednym z nich. I tego Grzegorz Braun nigdy publicznie nie skrytykował, a należy publicznie, bo publicznie była zniewaga i niesprawiedliwa, krzywdząca ocena ze strony Sebastiana, który również mnie zaatakował wtedy. Jak wcześniej taki grzeczny, ładnie, piękny, a nagle jak wścieknięty, że ja nie wyrzuciłem żadnego księdza z plebanii i wstyd, jestem tchórzem, nie mam prawa się wypowiadać, a on wyrzucił księdza z plebanii, jakby to był jakiś wymóg. A to taki lewacki wymóg, bo przecież dlaczego mam wyrzucać? Co to jest? To jest właśnie rzucanie oskarżeniami bez żadnego powodu, dowodu. Miałbym generalizująco, bo ksiądz? Bo czorny, tak jak lewacy? Nie o wolność słowa chodzi, bo wolność słowa można użyć tej wolności można użyć źle. Chodzi o terror innowacji. Wtedy, kiedy broniliśmy przed maskami, że w imię jakiejś teorii niesprawdzonej zmuszali ludzi do odejścia od normy. Sebastiana. A gdzie pan był, jak Sebastian atakował obrońców Kościoła? A gdzie pan był, jak Sebastian atakował obrońców Kościoła i robił z nich katów, a katów przedstawia jak ofiary, agresorów przedstawia jak winnych? Gdzie pan był? Serio pan wytyka wiarę w sondaże pani Annie? Naprawdę? No to mamy 10. dzień miesiąca czerwca. Raz przytacza sondaże, w których mamy taki myk, że Konfederacja KP jest pod taką samą nazwą jak Konfederacja. Też kiedy ta nazwa powstawała, to się tak zastanawiałem, takie to trochę dziwne, że się na to liderzy Konfederacji inni godzą, że ma taką samą nazwę, jakby kiedyś ten planowany przez wielu działaczy rozłam miał dojść do skutku, no to by sobie uzurpowała w oczach wielu prawo do tej pierwotnej Konfederacji. No bo ma w nazwie Konfederacja Korony Polskiej, dlatego hipokrytyczne mi się wydawały zarzuty do fundacji, że ma w nazwie Korona i AMDG, jakby to było jakieś własnościowe zawołanie Konfederacji. Kontrfaktycznie zarzucając ówczesnym członkom fundacji w Krakowie i jej prezes, że chce sobie uzurpować prawo do reprezentowania partii. To ustami tego człowieka postawili taki zarzut, który pierwszy chciał wiązać fundację z partią. Nazywał partię partią matką dla fundacji. Na co nie za bardzo chcieli się zgodzić inni i to tym innym to zarzucono, że chcą wiązać fundację z partią, co było sprzeczne z ich stanowiskiem i wykorzystano do tego naginaną interpretację słów ówczesnej prezes fundacji, która powiedziała tylko, że scala środowiska okołobraunowskie w środowisku lokalnym. I tak to niestety wtedy Włodzimierz Skalik zinterpretował ustami swojej odpowiedzi do prezes fundacji, do wiadomości również mnie, a to ciekawe, byłem zapraszany do tej fundacji również przez ówczesnego koordynatora, który stanął po stronie Piotra Heszena i został i po stronie Grzegorza Brauna wtedy i Włodzimierza Skalika w tych zarzutach. A to on mnie zapraszał, on mi mówił, że partia jest tu najważniejsza. Piotr Heszen nazywał fundację partią matką. Nie ci, co w fundacji pozostali
I dziwne, że nagle się problem o fundację zrobił, kiedy się okazało, że nie ci ludzie, co trzeba, byli prezesami fundacji. Ja obecnie jestem w konflikcie z jedną i z drugą stroną. W konflikcie to jestem przede wszystkim z Grzegorzem Braunem, Włodzimierzem Skalikiem, bo widziałem, jak postąpili wtedy niesłusznie. No i co? I mamy tutaj na początku bardzo subtelnie kreśli też